Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i lekkie ciasto tortowe, czyli kostka kawowa na puszystym biszkopcie. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajka, cukier, mąka, kakao, proszek do pieczenia, konfitura, kawa, śmietanka kremówka, cukier puder i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Do czystej i suchej misy wbijamy 4 jajka. Jajka powinny mieć temperaturę pokojową. I jajka ubijamy mikserem. W tym czasie można już nagrzewać piekarnik. Do spienionych jajek stopniowo dodajemy 3/4 szklanki cukru, po dodaniu cukru jajka ubijamy na wysokich obrotach przez około 10 minut, aż masa jajeczna stanie się jasna, gęsta i puszysta. Gdy jajka z cukrem znacznie już zwiększyły swoją objętość, dodajemy pozostałe składniki. Do ubitej masy jajecznej stopniowo przesiewamy mąkę i bardzo delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Do mąki można wsypać łyżeczkę proszku do pieczenia, ale nie jest to konieczne. Następnie do misy przesiewamy 2 łyżki kakao i wszystko razem dokładnie mieszamy do połączenia składników. Gotowe ciasto wykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i delikatnie wyrównujemy powierzchnię ciasta. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni i biszkopt pieczemy około 25-30 minut do suchego patyczka, grzanie góra-dół. Upieczone ciasto odstawiamy do wystygnięcia. Wystudzony już biszkopt odwracamy na drugą stronę i na ciasto wykładamy ulubiony dżem lub powidła. W moim przypadku są to powidła śliwkowe. Dokładnie rozsmarowujemy i jeśli powidła są bardzo gęste, biszkopt można delikatnie nasączyć kawą, herbatą lub przegotowaną wodą bez cukru. A teraz kolej na masę kawową. Do szklanki wsypujemy 2 łyżki żelatyny i żelatynę rozpuszczamy mniej więcej w połowie szklanki gorącej kawy. Moc kawy oczywiście według uznania. W moim przypadku jest to podwójne espresso z kawy bezkofeinowej. Kawę mieszamy do rozpuszczenia żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. Gdyby jednak pozostały grudki żelatyny, należy kawę lekko podgrzać, ale nie gotować. Gdy już kawa wystygnie, możemy ubijać śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Dodajemy 5 łyżek cukru pudru i śmietankę ubijamy na sztywno. Pod koniec miksowania do ubitej śmietany stopniowo w kilku partiach wlewamy wystudzoną, ale płynną kawę z żelatyną. Miksujemy do połączenia składników i krem jest gotowy.
Masę kawową od razu wykładamy na ciasto. Rozprowadzamy równomiernie. Wygładzamy powierzchnię i ciasto wstawiamy do lodówki. Następnie przygotowujemy bitą śmietanę. Do szklanki wsypujemy 2 łyżeczki żelatyny. Żelatynę rozpuszczamy w 1/3 szklanki wrzącej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. I ubijamy śmietankę. Do wysokiego naczynia wlewamy 400 ml dobrze schłodzonej śmietany kremówki. Dodajemy 3-4 łyżki cukru pudru i śmietankę ubijamy na sztywno. A gdy końcówki miksera będą już zostawiać wyraźne ślady, stopniowo wlewamy wystudzoną żelatynę. Śmietanę z żelatyną krótko miksujemy do połączenia składników. Żelatynę oczywiście można pominąć i ciasto można pokryć tylko bitą śmietaną bez żelatyny. Następnie ubitą śmietanę wykładamy na masę kawową za pomocą rękawa cukierniczego lub po prostu rozsmarowujemy po wierzchu. W tym celu napełniamy rękaw cukierniczy. I za pomocą rękawa cukierniczego wyciskamy rozetki. Pokrywamy nimi całe ciasto. Dodatkowo ciasto można jeszcze opruszyć startą czekoladą. I gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 2-3 godziny. Ciasto jest przepyszne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!